Skoda Rapid Spaceback to w nomenklaturze Skody po prostu kombi. Nie ma tu nic wspólnego z kosmosem, ale z przestrzenią, a i owszem. Ten samochód ma rozstaw osi 260 cm, niewiele krótszy niż Octavia. Plasuje się właśnie między mniejszą Fabią a większą Octavią. Dzięki temu wewnątrz pasażerowie i kierowca mogą korzystać z naprawdę sporej przestrzeni. Jak ją można wykorzystać? Skoda bardzo dobrze o tym wie. Jak wsiądziemy do środka, się o tym przekonamy, ale jeszcze chwilę o nadwoziu. Otóż ono może nie wygląda jakoś spektakularnie, może nie wywołuje szału podniecenia u przechodniów. Wygląda na zwykły, stateczny samochód, natomiast jest to pewna wada tego akurat koloru. Spaceback występuje również w bardzo fajnym kolorze, zielonym rally, takim naprawdę urodziwym, takim żywym kolorku i niebieskim. I wydaje mi się, że właśnie w tych wariantach ten samochód wygląda najładniej. Jeśli chodzi o urodę, to myślę, że warto wspomnieć również o panoramicznym, olbrzymim dachu, który ciągnie się od szyby przedniej aż do bagażnika. Rozświetla bardzo fajnie wnętrze, które zwykle w standardzie tego samochodu jest ciemne, czarne, dlatego warto na pewno dopłacić tutaj za tę wersję beżową. Natomiast jest wariant jeszcze ładniejszy, który się ciągnie aż na pokrywę bagażnika i to wygląda naprawdę już bardzo trendy, tak bym nazwała, na pewno bardziej młodzieżowo i ten samochód wtedy czyni takim lekko bardziej sportowym. Dodamy do tego jeszcze fajne felgi i myślę, że większość z nas chciałaby taki samochód mieć. Zrobiłam już Skodą Rapid Spaceback ponad 900 km. Średnio ten samochód zużył, uwaga, mniej niż 5 litrów na setkę. Oczywiście przy jeździe zróżnicowanej, zarówno takiej bardziej dynamicznej, jak i tej bardziej ekonomicznej. Sporą tę część spędziłam w trasie, to prawda, ale i troszeczkę pojeździłam w mieście. Dzięki temu wiem, że ten samochód w mieście sprawuje się całkiem nieźle. Jest dość sztywno zawieszony, ale mimo tego te wszystkie dźwięki, które dochodzą gdzieś tam z podłoża, są bardzo fajnie tutaj wytłumione. Można spokojnie przy, nie wiem, 130 oczywiście nie w mieście, na autostradzie rozmawiać, ale to świadczy o tym, że właśnie auto bardzo fajnie zostało wygłuszone. Jedziemy w tej chwili 70 poza miastem i naprawdę jest tu po prostu cicho. Słychać jedynie szum klimatyzacji i jakiś tam szumek delikatny kół i opływającego nas powietrza. Samochód wewnątrz może nie jest jakoś specjalnie pięknie wykończony. Jest, można powiedzieć, estetycznie wykończony, jak to w większości niemieckich samochodów. Tutaj oczywiście siedzimy w Skodzie, ale pamiętajmy, że to właściwie trochę taka Jetta. Zresztą w wersji Rapid ten sedan, ten samochód jest praktycznie żywcem skopiowany z Volkswagena Jetta. W Rapidzie Spaceback znajdziemy kilka przydatnych, praktycznych schowków. Jest oczywiście standardowo w drzwiach zarówno pasażera, jak i kierowcy naprawdę duży schowek na wodę. Woda 1,5 litrowa spokojnie się tutaj zmieści. Mam też nieduży schowek w podłokietniku, który też mi pomaga ogarnąć jakieś drobne przedmioty. Również przed drążkiem zmiany biegów mam takie malutkie pojemniczki, tak można to nazwać, albo na drobiazgi, albo na przykład na jakąś niedużą puszkę. Mam też taki wymiar jakby schowka, idealnie pasujący albo pod jakiegoś iPada, albo pod po prostu smartfona, który oczywiście możemy podłączyć przez złącze USB. Niestety zdaje się tu dostępne za dopłatą. Jest też całkiem pojemny schowek przed fotelem pasażera i można również w opcji zdecydować się na schowek pod fotelem pasażera, na przykład mieszczący, nie wiem, kamizelkę odblaskową czy dla kobiet wersja buty na płaskim obcasie. W Rapidzie Spaceback jest coś, co ja bardzo lubię, czyli bardzo duży panoramiczny dach. To nie jest szyberdach, czyli nie można go otworzyć, ale dach w postaci szyby po prostu rozświetla, doświetla wnętrze. Jest wersja na bardziej słoneczny dzień, można sobie tutaj po prostu troszeczkę zasłonić, żeby na przykład nie świeciło w głowę, ale nadal wnętrze jest bardzo jasne. Pod maską tego egzemplarza tkwi silnik 1.6 TDI, najmocniejszy z wariantów wysokoprężnych.
ma moc 115 koni. Wydawałoby się, że niedużo, ale wbrew pozorom ten samochód jest dość lekki. Jego masa to jest około 1280 kg, więc te 115 koni spokojnie wystarczy, żeby go rozpędzić na autostradzie w miarę szybko. No może troszeczkę nie domagać przy jakichś sportowych aspiracjach kierowcy, ale nie sądzę, żeby tacy zasiadali tutaj za kierownicą. Ten samochód jest na pewno przeznaczony dla rodzin, które są w stanie wykorzystać tę przepastną przestrzeń z tyłu za mną oraz bagażnika, który też tutaj w tym samochodzie jest nieco mniejszy od tej wersji sedan, ale i tak całkiem spory i za chwileczkę o nim opowiemy. W tej chwili zużycie po jeździe takiej autostradowej, dość szybkiej, nie ukrywam, oscyluje w granicach 5,7 litra na 100 km, więc jak mówiłam, naprawdę samochód pali praktycznie nic. O czym warto wspomnieć na pewno o tej kierownicy, która jest bardzo poręczna, bardzo fajnie się trzyma, jest dość gruba, trójramienna, więc troszeczkę taka pseudosportowa. Myślę, że nic więcej tutaj za kierownicą nie potrzeba. Wszystko oczywiście możemy sterować z kierownicy, sprawdzać wszelkie dane. O, już jak widać jadę troszeczkę bardziej ekonomicznie i zużycie automatycznie spada. Głośność, rzecz jasna, możemy tutaj przez wszystkie dane komputera pokładowego przejść, który pokazuje wszelkie najważniejsze informacje. W momencie jak w tej chwili zapaliła mi się rezerwa, na panelu tym centralnym, na monitorze wyświetliła mi się, uwaga, zbiornik paliwa prawie pusty. Czy znaleźć stację benzynową w pobliżu? I oczywiście możemy zrobić wyszukaj i nawigacja pokaże nam najbliższe stacje, na których możemy zatankować ropę. Zastanawiacie się pewnie, co robię z tym kaskiem przy bagażniku Spacebacka. Otóż mam jako motocyklistka całkiem dużo zwykle rzeczy do przewożenia, między innymi kask, który razem z butami, ubiorem całym motocyklowym musi mi się mieścić w bagażniku. Tutaj mamy 415 litrów, więc całkiem sporo. To jest właściwie jeden z większych w tym segmencie bagażników. Po rozłożeniu tylnej kanapy robi nam się 1380, a to już jest naprawdę zacnie. Tę pokrywę można wstawić za tylne fotele i bardzo ładnie nam się tu mieści. Podłoga jest podwójna, ma taką matę, która jest z jednej strony tkaniną, a z drugiej strony guma. W związku z tym możemy tu wrzucić jakieś brudne rzeczy, czy na przykład w zimę jakieś ośnieżone buty snowboardowe czy narciarskie i dzięki temu łatwo wyczyścimy po prostu tą matę. Jest tu całe mnóstwo różnych akcesoriów, które pomogą utrzymać nasze pakunki w ładzie, począwszy od tych haków, dzięki którym możemy na przykład siatki z zakupami zakotwiczyć. Można dokupić w opcji takie siatki tekstylne, albo nawet taki plastikowy kosz, który będzie nam trzymał na przykład jakieś butelki z winem lub piwem w odpowiednim ładzie. W Rapidzie Spaceback jest bardzo fajny patent, którego jeszcze nigdzie indziej u innych producentów nie widziałam. Mianowicie otwieramy sobie klapkę wlewu paliwa. Jest tu coś takiego bardzo żarówiastego. Jest to po prostu skrobaczka. Tani, bardzo praktyczny gadżecik, którym możemy się posłużyć w przypadku, kiedy po prostu zaskoczy nas mróz i szyby skute lodem. Możemy sobie oczywiście tym świetnie poradzić. Jeszcze nie skopiowane, ale myślę, że już niebawem będzie to w różnych innych samochodach także. Zajęcie miejsca za pasażerem, który jest bardzo wysoki, jak widzicie, zajmuje chwilę. Jest tu mnóstwo przestrzeni na wysokości kolan. To troszeczkę może utrudnia, ale jest to bardzo fajne rozwiązanie, jak mamy dzieci. Można tutaj swobodnie zamontować smartfona i będą oglądały sobie bajkę przez całą drogę. Jak wspomniałam, w Skodzie jest pełno miejsc, gdzie możemy różne rzeczy poupychać. Są oczywiście kieszenie w fotelach, jest tutaj taka gumka utrzymująca jakieś też drobiazgi. Mamy oczywiście przestrzeń na kubek, butelkę, puszkę. Możemy tutaj rozłożyć podłokietnik i tu również są miejsca na butelki. No i po prostu bardzo wygodnie się wówczas jedzie w 4 osoby. Oczywiście ta piąta również tutaj się świetnie zmieści, też będzie miała całkiem dużo przestrzeni, zwłaszcza
wyższa nad głową. Jak widać, tutaj jest naprawdę sporo miejsca, żeby porozwieszać też swoje różne gadżety. Jest haczyk na jakieś ciuchy. Parafrazując Top Gear, oto auto za rozsądną cenę. Ten samochód można mieć już od 55 000 złotych. Oczywiście w tym najmniejszym silnikowym wariancie, czyli 1.2 TSI w benzynie. Tutaj mamy 1.6 TDI, 115 koni, więc ten samochód jako najmocniejszy wariant wysokoprężny kosztuje 77 000 z groszami. W tej wersji wyposażeniowej Ambition Joy jest seria limitowana, jest nieco droższa, ale naprawdę warto zainwestować, bo będziemy po prostu z tego samochodu zadowoleni przy założeniu, że oczekujemy funkcjonalnego, praktycznego samochodu, który nie będzie się jakoś specjalnie rzucał w oczy.